Myślisz, że Chłopaki z baraków to tylko niewinna, luźna komedia? Prawda za kulisami była wyjątkowo brudna. Podczas gdy Bubbles lądował w prawdziwym areszcie za przemoc domową, Ricky i Julian toczyli bezwzględną walkę o władzę i miliony dolarów, niszcząc przy tym zdrowie całej ekipy. Zobacz, jak to ekranowe szaleństwo zamieniło się w twardą rzeczywistość. Gdybyście zapytali fanów, kto jest sercem tego serialu, większość bez wahania wskaże Bubblesa. Wrażliwy okularnik, który kocha koty i mieszka w małej szopie, szybko stał się maskotką produkcji. Ale cena, jaką grający go Mike Smith zapłacił za tę rolę, była potwornie wysoka. Zacznijmy od rzeczy najbardziej oczywistej, czyli od jego wizerunku. Te legendarne grube okulary nie były rekwizytem przygotowanym przez hollywoodzkich optyków. Mike Smith znalazł je na giełdzie staroci w Teksasie, na długo przed powstaniem serialu. Należały do starszej pani, która zostawiła je w opuszczonym domu. Gdy ekipa ruszyła z koksem i zaczęli kręcić pierwsze sceny, Mike założył je dla żartu. Reżyser oszalał z zachwytu i tak już zostało. Tyle, że noszenie tych szkieł przez kilkanaście godzin dziennie na planie okazało się drogą przez piekło. To były potężne szkła powiększające. Przez pierwsze sezony Mike po zaledwie 20 minutach grania dostawał potwornych napadów migreny i nudności. Jego oczy musiały bez przerwy walczyć z ogromną wadą ukrytą w tych okularach. Żeby nie zwariować z bólu, aktor musiał zdejmować je w każdej możliwej przerwie między dublami. Co gorsza, po latach takiego katowania organizmu, jego wzrok uległ trwałemu uszkodzeniu. Człowiek, który dał nam setki genialnych memów i rozbawiał do łez, po prostu powoli tracił wzrok dla naszej rozrywki. Jednak prawdziwy dramat, który o mało nie zatopił całego serialu, rozegrał się poza planem zdjęciowym. Przenosimy się do kwietnia 2016 roku. Ekipa jest w Los Angeles, a serial święci triumfy na Netflixie. Nagle w amerykańskich mediach pojawia się informacja, która uderza w fanów jak grom z jasnego nieba. Mike Smith zostaje aresztowany przez policję w Hollywood. Zarzut: przemoc domowa. Do zdarzenia doszło w luksusowym hotelu Roosevelt. Między aktorem a towarzyszącą mu kobietą miało dojść do ostrej, głośnej awantury, która przeniosła się na korytarz. Świadkowie wezwali policję, a mundurowi bez dyskusji zakuli Bubblesa w kajdanki i wywieźli na komisariat. W internecie momentalnie zawrzało. Wizerunek uroczego, niewinnego faceta z baraków legł w gruzach w jedną noc. Choć sam aktor i rzekoma ofiara szybko wydali oświadczenie, że doszło do wielkiego nieporozumienia, a cała sytuacja była głośną, ale nieszkodliwą kłótnią, machina ruszyła. Zarzuty ostatecznie wycofano z braku dowodów, ale w samej ekipie pękło coś, czego nie dało się już skleić. Na znak protestu z serialu natychmiast odeszła Lucy Decatur, czyli serialowa dziewczyna Rickiego. Napisała na Twitterze wprost, że jeśli ktoś stosuje przemoc, ona nie chce mieć z tym nic wspólnego. Atmosfera w zespole stała się gęsta, a fani zaczęli patrzeć na serialowego Bubblesa zupełnie inaczej. Ekranowy wrażliwiec musiał mierzyć się z łatką człowieka, który w prawdziwym życiu potrafi stracić kontrolę. Przejdźmy teraz do dwóch pozostałych filarów tego uniwersum, czyli Rickiego i Juliana. W serialu ich relacja jest prosta. Znają się od dzieciństwa, bez przerwy pakują się w kłopoty, ale ostatecznie skoczyliby za sobą w ogień. I tutaj dochodzimy do ciekawego momentu, bo w prawdziwym życiu ich znajomość wygląda niemal identycznie. Grający ich Robb Wells i John Paul Tremblay dorastali na tej samej ulicy w kanadyjskim Dartmouth. Znali się jak łyse konie na długo przed tym, zanim ktokolwiek pomyślał o kręceniu serialu. Zanim jednak trafili na ekrany, próbowali swoich sił w zupełnie innym, w pełni legalnym biznesie. Założyli razem sieć pizzerii. To właśnie tam, pracując ramię w ramię przy pieczeniu placków i serwowaniu piwa, szlifowali swoje specyficzne poczucie humoru. To tam narodziła się ta niesamowita, naturalna chemia, którą potem pokochali widzowie na całym świecie. Gdyby ich przygoda z gastronomią wypaliła, być może nigdy nie zobaczylibyśmy chłopaków z baraków. Los chciał jednak inaczej, a ich knajpa została ostatecznie zamknięta. Gdy serial w końcu wystrzelił i zyskał status kultowego, na chłopaków spadła ogromna popularność. Wraz z nią pojawiła się jednak bardzo nietypowa, psychiczna klątwa. Przez całe lata producenci nakładali na nich bezwzględny nakaz. Gdziekolwiek pojawiali się publicznie, musieli bez przerwy odgrywać swoje serialowe role. Nie było mowy o wyjściu z postaci. Gdy dostawali zaproszenie do poważnych programów śniadaniowych, na wywiady radiowe czy wielkie spotkania z fanami, grali na 100%. John Paul Tremblay musiał przez cały czas trzymać w dłoni szklankę z drinkiem i mówić niskim, twardym głosem. Robb Wells z kolei musiał rzucać przekleństwami na antenie i udawać agresywnego faceta w charakterystycznej koszuli. Fani na ulicach nie chcieli rozmawiać z Robem czy Johnem, oni chcieli zobaczyć Rickiego i Juliana. Dla aktorów była to niesamowicie wycieńczająca pułapka.
Granica między ich prawdziwą tożsamością a fikcją z ekranu całkowicie się zatarła. Wyobraźcie sobie, że idziecie na wywiad promować swój projekt, a waszym jedynym zadaniem jest udawanie cwaniaka przed milionami widzów. Ta permanentna maskarada i przymus bycia kimś innym sprawiły, że prywatnie chłopcy musieli mocno odizolować się od świata, żeby po prostu zachować zdrowy rozsądek. Dochodzimy teraz do momentu, który na zawsze zmienił układ sił w tym biznesie. Przenosimy się do 2013 roku. Po 7 sezonach i kilku filmach pełnometrażowych, serial wydawał się definitywnie martwy. Oryginalny twórca i reżyser Mike Clattenburg był już totalnie zmęczony projektem. Uznał, że formuła się wyczerpała i pora zająć się czymś innym. Producenci powoli gasili światło. Dla większości aktorów oznaczałoby to koniec kariery i powrót do normalnej pracy, ale nie dla naszej trójki. Rob, John Paul i Mike Smith podjęli wtedy najbardziej ryzykowną decyzję w swoim życiu. Zamiast szukać nowych ról, postanowili pójść na całość. Zrzucili się na potężną sumę i odkupili od Clattenburga oraz producentów pełne prawa do marki Chłopaki z Baraków. Stali się absolutnymi właścicielami wszystkiego, postaci, nazwy i całego uniwersum. Z szeregowych, słabo opłacanych pracowników z dnia na dzień zamienili się w bezwzględnych prezesów własnej firmy. Ich plan był genialny w swojej prostocie. Chłopaki wiedzieli, że tradycyjna telewizja nakłada na nich zbyt wiele ograniczeń. Cenzura, grzeczne reklamy, wieczne użeranie się z ramówką. Postanowili więc stworzyć własne królestwo w internecie. Założyli platformę streamingową Swearnet. To była strona internetowa, gdzie fani musieli płacić comiesięczny abonament, żeby oglądać swoich ulubieńców, bez żadnej cenzury. Na Swearnecie chłopaki mogli przeklinać, pić i robić absolutnie wszystko, na co mieli ochotę. To był strzał w dziesiątkę. Monetyzacja wiernej widowni poszła tak dobrze, że wkrótce pod ich drzwi zapukał prawdziwy gigant. Netflix szukał wtedy mocnych, niszowych treści, które przyciągną lojalnych subskrybentów. Gdy amerykańscy menedżerowie zobaczyli, jaki potencjał tkwi w 3 Kanadyjczykach z Baraków, od razu wyłożyli na stół gigantyczne pieniądze. Podpisali kontrakt na kolejne sezony. I tu pojawia się największa kontrowersja tego biznesu. Gdy chłopaki przejęli stery, zmieniło się absolutnie wszystko. Zaczęli rządzić twardą ręką. Dawni koledzy z planu, z którymi wcześniej dzielili nędzne garderoby, teraz musieli podpisywać kontrakty z nimi jako z nowymi szefami. Serial stał się maszynką do zarabiania pieniędzy, a Wielka Trójka pilnowała każdego dolara. Zobaczyli, że na ekranowej biedzie można zbudować prawdziwe imperium finansowe. Przestali być tylko śmiesznymi postaciami z osiedla, a stali się wyrachowanymi biznesmenami, którzy dokładnie wiedzieli, jak wycisnąć z tego formatu ostatniego centa. Na sam koniec zostawiłem historię, która rzuca najciemniejszy cień na całą tę produkcję. Chodzi o człowieka, którego wszyscy pamiętamy jako Trevora. Michael Jackson, bo tak nazywa się ten aktor, grał chudego, wiecznie zastraszonego kumpla Cory'ego. Po 6. sezonie nagle zniknął z ekranu, a jego postać została po prostu wycięta z fabuły. Przez długi czas nikt nie wiedział, co tak naprawdę się stało. Dopiero w 2007 roku aktor postanowił przerwać milczenie. Opublikował w internecie potężny, niezwykle szczegółowy manifest, który zszokował fanów na całym świecie. Michael obnażył w nim bezwzględny wyzysk, jakiego dopuszczali się pierwsi producenci serialu. Podczas gdy produkcja stawała się kurą znoszącą złote jajka, zarabiała miliony i była sprzedawana do kolejnych krajów, aktorzy z drugiego planu dostawali nędzne grosze. Jackson wyznał, że jego stawka była bliska minimalnej krajowej. Żeby opłacić rachunki i po prostu przeżyć, w przerwach między kręceniem kolejnych sezonów musiał łapać zwykłe, fizyczne prace na boku. Co gorsza, producenci bezczelnie wykorzystywali to, że ekipa była zżyta i zależało jej na projekcie. Ponieważ budżet celowo ucinano na każdym kroku, Trevor poza samym graniem przed kamerą musiał pracować jako pomocnik techniczny. Przenosił ciężkie rekwizyty, przestawiał przyczepy, a nawet sprzątał plan po zakończeniu zdjęć. Wszystko to robił w ramach jednej głodowej pensji aktorskiej. Warunki socjalne na planie w pierwszych latach wołały o pomstę do nieba. Aktor opisywał, że ekipa musiała gnieździć się w starych, zniszczonych przyczepach, w których brakowało bieżącej wody i działających toalet. Jedzenie przywożone dla obsady było fatalnej jakości, a atmosfera stawała się coraz bardziej toksyczna. Gdy Michael próbował walczyć o swoje prawa i prosił o uczciwą podwyżkę, producenci traktowali go z góry. Mówili mu wprost, że jest nikim, jego postać nikogo nie obchodzi i w każdej chwili mogą go zastąpić kimś innym. Pod psychiczną presją i z poczuciem totalnego wypalenia, aktor po prostu spakował manatki i odszedł, nie chcąc mieć z tym systemem nic wspólnego. To niesamowity i bardzo smutny paradoks. Chłopaki z Baraków mieli wyglądać tanio, bo taka była przecież konwencja tego formatu.
Widzowie na całym świecie byli przekonani, że ten wszechobecny brud, prowizorka i chaos to tylko genialna, przemyślana scenografia. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Ten serial był tani, bo powstał na realnym wyzysku ludzi, którzy oddawali mu swoje zdrowie i serce. Dzisiaj to uniwersum to wciąż potężna maszynka do zarabiania pieniędzy, zarządzana już bezpośrednio przez Rickiego, Juliana i Bubblesa. Jednak ten dawny, surowy i autentyczny klimat z pierwszych sezonów przepadł na zawsze. Gdy następnym razem włączycie swój ulubiony odcinek i będziecie śmiać się z kolejnego genialnego planu chłopaków, przypomnijcie sobie o cenie, jaką ekipa zapłaciła za ten sukces. Uszkodzony wzrok Bubblesa, prawdziwe cele więzienne, nagłe odejścia z obsady i złamane kariery. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Wiedzieliście o tych mrocznych kulisach? Czy myśleliście, że na osiedlu Sunnyvale naprawdę panowała rodzinna atmosfera? Dajcie znać w komentarzach, która z tych historii zaskoczyła was najbardziej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.